Najgorsze jednak jest to, że moja wiza wraz z jutrzejszym dniem ona przestaje być aktywna, a ja jestem chory i mam do granicy jakieś chyba 350 km. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Salam alaikum salam. Szanowni Państwo, to jest pierwszy odcinek i kolejny odcinek z serii algierskiej bez Hani już. Jak wiecie, Hania już pojechała, a ja jestem chory. Gardło mnie boli, jestem chory. Zostałem w ogóle w tym hosteliku, w tym hotelu, nie hosteliku, żeby się jeszcze zregenerować. Najgorsze jednak jest to, że moja wiza wraz z jutrzejszym dniem ona przestaje być aktywna, a ja jestem chory i mam do granicy jakieś chyba 350 km. Dzisiaj nie będzie kręcony vlog. Włączyłem kamerę tylko, żeby wam pokazać tutaj ulicznych grajków. No i powiedzieć wam, że dzisiaj właśnie Hania już wyjechała w stronę Polski. Będzie lecieć niecałą dobę, żeby dostać się do Warszawy z Algierii. Moi drodzy, tymczasem ja tutaj się zabieram za drobne rzeczy, które gdzieś tam miałem odłożone. Trzymajcie kciuki, żeby za dobę było już lepiej, bo no trzeba jechać, bo niestety jeżeli faktycznie nie przejadę w terminie, to jest kilka opcji. Czy wilczy bilet, że nie będę mógł wjechać, kara pieniężna, co mnie jakoś tam za bardzo nie boli, bo co tam nie byłoby, to jakieś 1000 złotych pewnie, tylko tam kilka złotych, tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie wiadomo, no bo to przecież kurczę, no skąd ktoś ma wiedzieć, jaka może być kara za przekroczenie wizy. W każdym razie chciałbym uniknąć problemów na tej granicy, no bo to jak to u Arabów, z igły widły, i to mogłoby być po prostu bardzo mocno zdrowotnie, psychicznie, energetycznie kosztowne. Słuchajcie, wyłączam się, zabieram się za drobne tutaj rzeczy, za wrzucanie posta na Instagrama, zajrzyjcie od czasu do czasu, i na Facebooka, ale odłączam się teraz, żeby się trochę zregenerować, pójść na bazar, kupić owoce. Słyszymy się za dobę. Jak wstanę następnego dnia, mam nadzieję, że będę mógł ruszyć już. Więc moment, bo to na tym odcinku będzie trwało dosłownie sekundę. Trzymajcie kciuki. Witam. Niestety ta noc nie była uzdrawiająca i wciąż się czuję jak 4-letni sandał. Dobrze wygląda kierownik. To, że jesteś chory, nie oznacza, żebyś źle wyglądał w podróży, nie? Słuchajcie, deszcz zaczął padać z rana. Nie mogłem przez całą noc spać. Nie wiem, czym się denerwuję. Czy choroba mi nie pozwala, czy się denerwuję tym, że nie zrobię tych kilometrów do granicy. Nie wiem. W sensie, ogólnie to już mam w dupie. Dojadę to dojadę, nie dojadę to będę walczyć z tą tak zwaną algierską biurokracją. I tyle, no. No bo co ja mam... Co ja mogę więcej zrobić? No nic nie mogę więcej zrobić, tak na dobrą sprawę. Dobra, idę. Spróbuję autobusem podjechać 150 km, bo normalnie na jakiekolwiek inne ruchy, no to nie ma po prostu najzwyczajniej w świecie, szanowni państwo, energii. Pogoda. Ja nie pamiętam, kiedy mnie w podróży tak pozamiatało. Zobaczcie, jaka pogoda. Butelkowa. Naprawdę. O kurde. Nie wiem, może oby na płuca nie siadło, bo odcinków nie będzie. Kierownika nie będzie, kurde. Jakaś taka flegma jeszcze gęsta. Wydzielina. Nie, to nie jest dobry w ogóle. To nie jest dobry sygnał. Ja wam mówię, wy jak nie musicie, to nie podróżujcie, oglądajcie na YouTubie tylko. Bo to zdrowia szkoda. W życiu, w podróży przez tyle lat nigdy nie miałem tak wyschniętego gardła i tak wyschniętego nosa. Ale jako ciekawostkę jeszcze wam powiem, że ja poznałem
całego właściciela tego przybytku. Ja wam nawet podejdę i się odwrócę, żebyście zobaczyli, co to jest za przybytek. Proszę bardzo, to jest ten hotel. I gość, słuchajcie, to odziedziczył po dziadku, w sensie to idzie z rąk do rąk. W rodzinie zostało. Jego chyba pradziadek, ciężko mi teraz określić, ale był pierwszym, który wybudował tak luksusowy obiekt tutaj w Konstantynie i tutaj przyjeżdżały największe polityczne szychy, więc to się kleiło. Zaraz wam pokażę tutaj balkon, z którego mogliście zobaczyć kilka widoków w poprzednich odcinkach. To jest, moi drodzy, ten obiekt, hotel Ben Magdi. Jak kiedyś tutaj będziecie, to koniecznie powiedzcie, powołajcie się na kierownika tutaj. No więc ciekawa sprawa, a wiecie pod jakim względem? Że jego ten pradziadek, załóżmy, że wybudował to, był taki dziany. Ja do niego mówię, oto twoja rodzina była bardzo bogata. A on mówi, no tak się uśmiechnął, ale to pokazuje, zobaczcie, że nie zawsze ten majątek w perspektywie tam załóżmy stulecia, on będzie kontynuowany. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o tą przedsiębiorczość. To, że ktoś tam 3 pokolenia temu dostał zarąbisty spadek, hotel taki, to nie znaczy, że kolejne pokolenia będą potrafiły go utrzymać, jeszcze na nim zarobić. Ciekawe. A wczoraj mam takiego koleżkę tutaj w Algierii, kontakt dostałem, rozmawiam z nim i mówię, ty, dziku, ale u was tutaj policji takiej, wiesz, ukrytej, nie? Takiej, że nie, w ubraniach nieoficjalnych chodzą sobie tak. A on do mnie mówi, ty jak przyjechałeś, to nie powinieneś mówić o policji. Ja mówię, no ale przecież jak jestem, to sobie mówię o wszystkim, no bo przecież to jest normalny temat. Gość się na mnie obraził, już się nie odzywa, koniec znajomości. Nic mi się jeść nie chce. Niestety jeszcze przeboje żołądkowe są. Kurde, nie wiem, o co w ogóle chodzi, szanowni widzowie, ale to jest jakieś nieporozumienie totalne. Co się teraz dzieje z moim ciałem? Nie sądziłem, że kiedykolwiek te papierosy będą mnie aż tak irytować jak w Algierii. Jakieś po prostu... Powiem wam, że kulminacja w Algierii. Tak się napaliłem tutaj, już kolejny raz to powtarzam, ale normalnie już nie daję rady. Tutaj jest taksówka i tą taksówką pojadę na dworzec. Tylko jak to wykombinować, żeby pojechać składaną taksówką. To się, tak wiecie, czeka na osoby i składacie się i jedziecie. Ja to zaraz tutaj obcykam. Chwila, moment, bo nie będę im płacił za siebie, w sensie za jedną osobę. Wydaje się, że to będzie bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać, szanowni państwo, więc próbujemy sił. A tutaj coś... No, show for... To będzie... Słuchajcie, szachrajstwo, taksówkarze wszędzie na świecie są tacy sami. Gość mi mówi, że za taksówkę 2,5 km chce ode mnie tyle, co ja bym zapłacił za autobus na odległość 400 km. No świry. O, apkę Jasira mam. Ja sobie zamówię tutaj. Algeria, very nice. Słuchajcie, udało się złapać. Co prawda nie na tej aplikacji, tylko tako zatrzymany ziomek. Tak po prostu z buta, z sandała. Jedziemy na dworzec. I to jest podobna cena do tego, co zapłacę prawdopodobnie za autobus. Ale najważniejsze, że do przodu. Powiem wam, że z Hanią było znacząco łatwiej, ponieważ przyciągała mocną uwagę. Akurat taka pora, że korki są, więc dłużej nam troszkę zejdzie, żeby tam dojechać. Udało się namierzyć autobus do Anaby i jedziemy za nim, żeby go zatrzymać. Ciekawe, czy się zatrzyma, bo on już jest pełny i jedzie na do mojego miejsca docelowego.
Powiem tylko tyle. Udało się złapać. Taksówkarz mnie jeszcze zgolił przy okazji wyższą kwotą. Co prawda nie dojechaliśmy na dworzec, ale powiedział, że, że on wypatrzył autobus, więc że wyższa kwota. O 50%. Kurde, było tak się szybko działa. Mówię, dobra, wiesz, to i tak niewielkie pieniądze. Ale to pokazuje kolejny raz takie szachrajstwo taksówkarzy. Mam nadzieję, że jeżeli wy jesteście taksówkarzami, to tak nie chachmęcicie. Ale tutaj cuchnie jak w starym PKS-ie. Już mam zawroty głowy i chorobę lokomocyjną. Czujecie to? Ale najważniejsze, że jedziemy. Będę musiał tutaj na tej autostradzie wysiąść gdzieś, bo ja chyba nie dojadę. W sensie ja nawet nie chcę dojechać do miasta, bo bym musiał później się wydostawać z miasta. Zostanę na autostradzie, tylko jak to im wytłumaczyć? Tego nikt nie wie, szefie, kierowniku. No panowie, dogadane mamy, że wysiadam na autostradzie, a tam zobaczcie jakie... Nie wiem jak to nazwać. Taka czarna plama, czy to ptaków, czy to jakichś insektów może. Raczej tutaj kolega mówi, że to nie żadne owady. Ale jest dobrze. Perfect. Thank you so much. Bye bye. Opa. Szanowni Państwo. Jesteśmy na tym. Czekajcie, niech tutaj chłopaki pojadą. Chłopaki polecieli. Kurde. Deszcz pada. Żeby mnie tutaj nie przejechali. Oni polecieli na Anabę. Ja idę tutaj na Tunezję. Oj, ten kaszel nie jest dobry, kierowniku. Powiem tak. No nie jest dobrze ze zdrowiem. Ale udało się tutaj namówić, żeby mnie wysadzili. Tutaj jest dobra miejscowa do łapania. Proszę zobaczyć. I tutaj sobie zaraz złapiemy. Jeszcze chciałem się odnieść do tego, co na poprzednim odcinku powiedziała Hania. Hania powiedziała, że lajtowo by się jej podróżowało, że kobiecie, ale ja tak nie uważam. Bo w momencie, kiedy Hani nie ma, zainteresowanie mną jest praktycznie 5%. Wszyscy byli zainteresowani Hanią, jej urodą. Więc sama taka laska, kobietka, mogłaby mieć, powiedzmy szczerze, ciężko. Słuchajcie, pada deszcz, ale lipa. Ja? Złapany czy nie złapany? No nie złapany. Ja czasami, tak tutaj podejdę, bo tam dźwięk gorszy. Ja mam czasami poczucie, że jestem pierwszym podlasianinem w niektórych miejscach, który łapie stopa, na przykład teraz w Algierii. Ile znacie osób oprócz kierownika, który łapał stopa na algierskiej autostradzie? A ile znacie osób, które złapały? Bo ja na obecny moment żadnej nie znam. Łącznie ze mną, bo ja nie złapałem. Gadka szmatka, ale gardło boli, węzły chłonne duże. I powiem wam, że goździkami się ratuje. Już tego ibuprofenu to nie jem, bo zjadłem z 5 tabletek po 400 mg, ale to w przeciągu tam 2,5 dnia. Ale to nie jest dobre. A czego tak jedzie szybko? Zmieniamy koncepcję. Pójdziemy łapać tutaj na tym pasie, gdzie włączają się do ruchu. O, i będzie git. Ja tam nic nie chcę mówić, ale problem jest, 20 minut stoję bez najmniejszego mrugnięcia sprzęgła, nikt nie chciał się zatrzymać. Czujecie to? Hania robiła całą robotę na autostopie. Ale jaja. Taryf 68 km, Tebessa to nie w naszym kierunku,
czyli do granicy zostało około, no delikatnie ponad 100 km. Shukran. Allah Hafiz. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak mnie policja tutaj zatrzyma, to będą mnie trzymać. Będą mi ściemniać, że trzeba iść na autobus, że ja tędy to nie dojadę. A wszyscy wiemy, że ja dojadę. No więc trzymajcie kciuki, żeby mnie nie złapali. Siedziałem sobie, jadłem daktyle i akurat przejechał jeden radiowóz, więc się udało. No więc jeszcze kawałek zostało, ale już tutaj coraz częściej widać znaki na Tunezję, więc jest dobry wiatr w sandały. Tutaj ziomek sobie owce pasie, tutaj czarinka sobie chodzi i ja już na przykład takiej czarince to nie wierzę. Zobaczcie, to, że ona tak sobie stoi, tak zagląda, ja już czuję ciarkę. No co się patrzysz? O, tam jest więcej tych czarinek. To niebezpieczne. Słuchajcie, kobieta w takich krajach to jest normalnie złoto. Ja bez Hani stoję tutaj już coś 40 minut, nie mogę złapać. Co to, kciuk się zmienił, czy co się zmieniło? Nic się tutaj nie zmieniło, słuchajcie. W krajach, gdzie są Arabowie, jak masz kobietę przy sobie, to po prostu idzie jak spłatka. A teraz lipa. Kurczę, no niedobrze, no. Stoję tutaj, a do granicy trzeba jechać, bo wiza się kończy. Z każdą godziną większa presja. Nie pamiętam już, kiedy miałem taką presję w podróży. Bo nigdy nie robię czegoś takiego, żeby ta wiza mi uwierała. Zawsze mam zapas czasowy. A tutaj nie było wyjścia. Po prostu dali z dnia na dzień. Masz, jedź. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. My name is Thomas. Oui. What's your name? Mohammed. Mahsen. And they know very, very good Polish football names. Oui. Lewandowski, Boniak. Podolski of Jersey, nationality Germany. Polonais original. Oui. Zobaczcie, jak elegancko się złapało. Merci beaucoup, monsieur. No, Dorian. Merci beaucoup. O kurczę, zobaczcie jaka przestrzeń. Proszę zobaczyć jaka przestrzeń tutaj. To jest prawdziwa Algieria. Beautiful. O kurde. Zobaczcie, chłopaki dokładnie, oni myślą, że mi się chce zwiedzać, a mi tutaj zaraz z czasu ucieka. O! Wsparcie. Pełne wsparcie, moi drodzy. Tutaj łapanie do tego. Tu koleżka. Proszę bardzo. Teraz mamy wsparcie, no. Opa. Chłopaki spasowali, pojechali tam. Nie wiem, czy będzie widać tam z tyłu pojechali sobie. Ja tu dalej walczę. 50 parę kilometrów mi do tej granicy z Tunezją zostało. Walczymy, no. Inaczej tego nie nazwę, bo tu jest walka o przetrwanie. Jesteśmy na El Tarfie. Przyjechałem z takim gościem z drzewem. Myślę, nie ma co stać, lepiej jechać na drewnie niż stać. Ale idę teraz do tego El Tarfu i tutaj najprawdopodobniej powinien być jakiś transport zorganizowany. No wypadałoby, żeby był.
bo jest dość blisko granicy. Więc coś będziemy kombinować. Czas się skraca. Dzień się kończy. A gdzieś się kończy, to jest lipa. Słuchajcie, czekajcie, tutaj muszę przeskoczyć. El Tarf. Wy mnie nie pytajcie, co tu się dzieje, bo teraz tajniak mi pomógł. W sumie dobrze, że oni są tutaj, chodzą tak po tajniacku. Jadę do miejscowości przygranicznej i później jakoś będę się próbował przebić dalej. Czajcie, że ledwo się wbiłem do autobusu, bo dziewczyny są. Jak są dziewczyny, to nie można niby. Ale komedia, ty. Słuchajcie, jedziemy na ostro, ale zaraz wam coś powiem. Wyobraźcie sobie, że jak ktoś się zatrzymuje tutaj, jak jeżdżę sam, to jak jeżdżę sam, bez Hani, to ludzie pytają mnie, czy mam, wiecie, papiery, nie? Kwity. A myślę sobie za pierwszym razem, to dziwne trochę, że pytają mnie o kwity. Że ja niby, wiecie, jakiś uciekinier, uchodźca, czy te sprawy. Później drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. Myślę sobie, ale bania. No bo pytają mnie wszyscy o kwity. Czyli jak jeżdżę z Hanią, to jesteśmy para, sweet para, która podróżuje, a jak jeżdżę sam, to jestem uchodźca. To jestem uciekinier może, nie? Myślę sobie, ale faza. Wyobraźcie sobie, co przy tłumaczeniu pomogło. To jakieś w ogóle dziwne, abstrakcyjne poniekąd, ponieważ jak pytali mnie o kwity, nie wiem, tam z 9 osób dzisiaj, 10, to wiecie co pomogło? Jak wyciągnąłem telefon. Jak wyciągnąłem telefon popularnej marki z jabłuszkiem, patrzą, aha, dobra, nie, no to on ma taki drogi telefon, to on w sumie nie może być żadnym uciekinierem. I zmiana totalnie nastawienia, to jest dość ciekawe. I powiem wam, że taki rozwalający system. Po trzecim, czwartym razie zauważyłem, że to zmienia, bo ja wyciągałem telefon, żeby przetłumaczyć. I zauważyłem, że jak wyciągam telefon, to zmienia postać rzeczy. I to ciekawa sprawa, ale że ja wyglądam na uciekiniera albo na uchodźcę, na gościa, który chce uciekać do Tunezji, gdzie ma 90 dni darmowej wizy, coś tu się nie klei. Głodny na granicę nie będę jechał. Zobaczcie, lokalna knajpa. Ledwo się dogadałem z chłopakami. Powiem wam, że jest tak diametralna zmiana podejścia do mnie jako do mężczyzny. Ja nie jestem ciekawy dla nich. Kobieta była ciekawa, a ja jestem mniej niż zero. W sensie jest serdecznie, jest fajnie, ale nie ma takiego zainteresowania jak było z Hanią. Zobaczcie, tak wyglądają tacos tutaj w Algierii. Dla mnie to jest shawarma, a to jest w ich języku tacos. Frytki nie do zjedzenia, bo zimne, to w miarę całkiem przyzwoite. Sandała nie urywa, ale dupę może urwie. Oby nie. Dawaj, mordula. A czaj? Ty? Tutaj. A, no to dzięki. Merci beaucoup. Idę jeszcze się herbatki napiję, będę jechał na tą granicę. Słuchajcie, zero planu. W sensie nie wiem co na granicy. Zdrowie nie dopisuję. Pralki też nie chcę kupować. Pierdzielę, ale herbatki się napiję przynajmniej w tej Algierii. Herbatka. Proszę bardzo. Ciasto. Proszę bardzo. Ciemno się robi. To nie jest dobry znak, więc trzeba jeść i jechać. Ile by tam nie powiedzieli za tą taksówkę, to trzeba się wydostać, bo więcej problemów będzie niż pożytku z tego. Ale patrzcie na to rondo. Zobaczcie jakie pomniki z karabinem tutaj. Już tutaj koledzy umundurowani tajniacy się mną interesują. Ja już widzę, tutaj mogę nawet palcami pokazywać.
ale nie będę. Też nie o to chodzi. Ale są pomocni. Jak widzą, że się, wiecie, gdzieś tam krzątam, że nie mogę znaleźć czegoś, to podchodzą, po angielsku mówią. Elegancko. Takie moje wsparcie. Taksówka złapana, ogarnięta. Za trochę duże pieniądze, ale już ciemno, jak widzicie. A stres, że nie zdążę wyjechać, no to większy, tym większy. Więc nie jest źle. Nie jest źle. Jakoś to ogarnęliśmy. Do you have an idea about the money of Algeria? Oh yeah. Czajcie? Ziomek chciał ode mnie 20 euro i dopiero jak wsiadłem do samochodu, dopiero mówi, że będzie 20 euro chciał. 20 euro albo 20 dolców. Wybieraj. Ja mówię, ty, pogrzało cię. Mówię, przecież to jest 20, chyba 4 czy tam 6 kilometrów. Nie szalej, mówię, świrze. Mówię, nie oszukuj. No i nie dało się. Widać, że ciemno, gość pod bramką, sytuacja podbramkowa, więc ale wymuszenie na koniec. Co to za robota, ty? Plus jednak jest taki, że wysiadłem akurat w kierunku, w którym muszę jechać. No nie wiem, jak ja to zrobię. No do granicy, jak do północy, to ja z buta dojdę. Tylko najgorsze jest to, że już energii nie mam. Tak mnie głowę rozsadza, zatoki, gardło i te migdały. Salam alejkum. Migdały mi tu wywaliło. Mówić to już nie mogę. Mam tak spuchnięte ukrtań. A dajcie spokój, panie drogi. Ty, 20 dolców, 20 euro. To nawet w Polsce by tyle nie kosztowało. Ja cię, ale świry, co? Powiem wam, że naprawdę jestem pod takim wrażeniem, ile się tutaj buduje, że to jest po prostu nieporozumienie. Tutaj ma się poczucie, że miasta powstają po prostu jedno przy drugim. Nowe. Słuchajcie, stopa łapie. Chłopaki mi tu towarzyszą, bo mówią, że nie, no świr, mówią, w nocy nie ma sensu chodzić. Ty, a patrzcie, oni w ogóle bez świateł jeżdżą. Świry, nie? Z chłopakami tutaj ogarnięte jakieś... Merci beaucoup. O, to merci. O! Shukran. O, salam alaikum. Ale drożyzna. O. Salam alaikum. No parle. Oh, sorry. My name is Thomas. Thomas. No parle français, parle inglés. Do you speak English? Oh, szweja. Okay. Za mną jest granica. Czekajcie, sprawdzę, czy mogę kręcić. Mogę kręcić, pozwalam sobie. Jest granica. Godzina 19:30. Późno bardzo. Zaraz idę przeprawić się do Tunezji. Udało się dotrzeć. Chociaż myślałem, że może się nie udać dotrzeć i że będzie przypał, bo do dzisiaj mam tylko wizę, wiecie o tym. Słuchajcie, kończymy na dzisiaj ten odcinek. Czy się przedrę do Tunezji? Zobaczycie to w pierwszym odcinku z Tunezji, z serii Tunezja, bo tutaj czas antenowy już się kończy, a przyjemnie będzie zacząć od znaku zapytania serię z Tunezji, moi drodzy. Słuchajcie, jeśli ktoś by zapytał, kierowniku, jak podsumujesz w 3 słowach Algierię, to powiem tak: gościnność niesamowita, cisza, brak hałasu, powiem wam, że niesamowita sprawa. Dawno nie byłem w kraju arabskim, w którym było tak cicho. No i trzecie, to moi drodzy, chyba jedzenie. Całkiem spoko jak na kraj arabski. Bardzo dobre jedzenie. Bezpieczeństwo też na wysokim poziomie. Chociaż nie dla samej kobietki, tak. Że Hania trochę się pośpieszyła z mówieniem, że gdyby tutaj sama podróżowała, byłoby spoko. Wydaje mi się, a wręcz jestem przekonany, że raczej nie byłoby tak spoko. No dobra, kochani, bardzo dziękuję wam za uwagę na serii algierskiej. Algieria z Jak to daleko. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć do playlisty i oglądać wszystkie odcinki z Algierii jeden po drugim. A po serii algierskiej, rzecz jasna, jest seria tunezyjska.
Jeśli ktoś się zastanawia, gdzie ja będę spać, nie mam pojęcia. Dzisiaj wszystko idzie źle, wszystko idzie nie po mojej myśli, szanowni państwo. Jestem chory, zmęczony i szczerze, to najchętniej już bym się położył i poszedł spać. No ale dobra, no kończymy tą serię i co? I trzymajcie się ciepło, chociaż mam nadzieję, że u was ciepło, a ja tak, że tak powiem, na krańcach świata dalej sandałuję. Trzymajcie się, moi kochani, wszystkiego dobrego, pozdrawiam was serdecznie, kierownik pozdrawia jeszcze ze strony algierskiej. No więc na dniach widzimy się i słyszymy na pierwszym odcinku z Tunezji. Czołem, wszystkiego dobrego, kluseczki z rozsołem.